wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z polecajkami na jesień. Mam tu sporo książek, niektóre w większości przeczytałam, niektóre tylko są takie, których jeszcze nie poznałam, więc możliwe, że tej jesieni będę chciała się z nimi zapoznać. Nie będę mówić tu konkretnie o każdej książce, ale generalnie tak o gatunkach. I jeden z takich gatunków, które naprawdę kojarzy mi się z jesienią i zimą, ale bardziej z jesienią, są to postapokalipsy wszelkiego rodzaju. Tutaj mam przy sobie postapokalipsę Magdy Lewandowskiej, Wysadzenie z siodła. Jest to taka nietypowa postapokalipsa, bo jest ona dosyć zabawną postapokalipsą. Natomiast tu mogłabym jeszcze polecić Metro albo Fenomen Macieja Rapy, ewentualnie nową książkę, która wyjdzie już niedługo, a mianowicie książka Bogusza. Bogusza Zawiszy. Oni też mogę polecić jako świetne postapo. Jestem w trakcie czytania, więc świetnie się przy tym bawię. Ja kocham postapokalipsy, dlatego też na pewno w spisie na jesień takie się pojawiają. Wiem, że niedługo wychodzi nowa książka Dimitra Głuchowskiego, więc mam nadzieję, że będzie to taka trochę w klimatach post-apo, więc na pewno się z nią zapoznam. Ale tak, post-apo, kolejna taka jesienna, klimatyczna. Są to na pewno książki związane gdzieś tam z mitologią słowiańską. Tutaj mam Welesówne Miki Modrzyńskiej. Natomiast z takich książek to jeszcze mi się kojarzą książki o... Miałam w głowie i spojrzałam gdzieś i o żniwiarzu. Tak, książki o żniwiarzu też mi się kojarzą, ale też jeszcze jedna seria od autorki właśnie żniwiarza. Może uda mi się szybko znaleźć, ale tak, demony słowiańskie, taka typowo słowiańska atmosfera. Żniwiarz jest od Pauliny Händel. Fajna seria, chociaż ja skończyłam ją na 4. tomie, więc muszę ją na pewno dokończyć. Ale jeszcze od Pauliny Händel mamy Strażnika. To też jest seria, która też mi się kojarzy właśnie z jesienią, bo też są tam takie słowiańskości. Ale tak, słowiańskie klimaty. Co jeszcze? Na pewno klasyka, ale klasyka konkretnej autorki, bo z jesienią kojarzy mi się Daphne du Maurier. Ja mam tutaj rosyjskie wydania jej książek, natomiast tutaj mam Zatokę Francuza, Turebekę, natomiast czytałam jeszcze Ptaki oraz moją kuzynkę Rachelę i na pewno chcę dalej poznawać książki autorstwa właśnie Daphne du Maurier. Jest to autorka, która świetnie pisze takie powieści grozy, ale są one no stare, bo autorka żyła w latach 1907-1989 rok, więc polecam. Są to takie właśnie mroczne książki, które na pewno jakoś dają się takim jesiennym klimatem, ponieważ mają ten swój mrok. Kryminały wszelakie też kojarzą mi się właśnie z jesienią. Tutaj mam autora jednego, bo wzięłam pierwszy z brzegu, czyli Stewart Tarton i jego 7 śmierci Evelyn Hardcastle i Demon i Mroczna Toń. Niedawno skończyłam tę książkę i jestem zachwycona tym, co przeczytałam, więc zdecydowanie te dwie książki polecam, ale ogólnie kryminały. Tutaj z kryminałów co jeszcze mogłabym polecić? Sherlocka Holmesa na przykład. Ja o Sherlocku też opowiem, ale troszkę w innej kwestii. Tutaj mam na przykład Istoty Zła, Wioskę Morderców. To też są takie kryminały, które warto poznać. Możliwe, że też Harlan Coben jest takim jesiennym autorem. Ja niestety nie czytałam. Myślę, że z jesienią kojarzy mi się też Agatha Christie, więc to są autorzy, których jeszcze nie czytałam. Mam na myśli Agatha Christie i Harlana Cobena. Graham Masterson też kojarzy mi się z
jesienią, bo to też są takie kryminało-horrory, mam wrażenie, z tego z opisów co czytałam, ale też książek nie czytałam. Mike Omer, bardzo mi się kojarzy. Czytałam jego książkę 13 karta. Nie wiem, czy ona jest przetłumaczona po polsku, bo czytałam po rosyjsku. Natomiast jego książki są w Polsce i jest dosyć słynny autor i naprawdę fajnie pisze. Co jeszcze mi się kojarzy z jesienią? Klasyki wszelakie. Tutaj mam akurat dwie książki, których nie przeczytałam, czyli Portret Doriana Greya. Kupiłam tą książkę ze względu na tą przepiękną okładkę i kolekcję, z której wychodzi, bo zbieram sobie te książki, są takie proste, piękne, nie są drogie, więc tak. No i Duma i Uprzedzenie w takim wydaniu pięknym. Mam tylko z tego wydania jedną książkę. Nie zbierałam, bo nie czytam aż tak bardzo klasyków. Jeżeli będę czytać, to wtedy w mojej kolekcji będą się one bardziej pojawiać. Chyba powoli dorastam do tego, żeby właśnie przerzucić się na klasyki, ale właśnie jesień to takie klasyczne książki. Patrzę, co tu mam jeszcze, żeby tak pogrupować mniej więcej. To nie jest klasyka, ale w takim klasycznym czasie się dzieje. Jest to Gentleman w Moskwie. On się dzieje podczas rewolucji, która miała miejsce w Rosji. Cała akcja dzieje się w jednym miejscu, ale też właśnie taki klimat jesienny, mrok panujący tutaj, to mi się kojarzy. I jest to bardzo dobra książka. Chętnie poznam inne książki Amorata Wellsa. Więc jeżeli czytaliście, to możecie mi w komentarzu polecić, co jeszcze od tego autora mogę przeczytać. Wiem, że co najmniej 3 książki napisał jeszcze, albo 2. Więc dobra. Nocny film to jest powieść grozy, horror, thriller. I właśnie takie książki też mi się kojarzą z jesienią. Jest to bardzo mroczna książka. Przepięknie wydana, bo mamy tutaj też jakieś wstawki gazetowe, internetowe, różne fotografie, więc też to fajnie pokazuje nam ten klimat autora horrorów, bo jest tutaj reżyser horrorów, Stanisław Kordowa, bodajże Stanislas, chyba on był Stanislas Kordowa, którego wziął na celownik sobie pewien dziennikarz, ponieważ jakby wokół Kordowy dzieją się różne takie niesłychane, satanistyczne rzeczy. No i ten dziennikarz właśnie wziął sobie za cel właśnie tegoż reżysera. Fajna książka, ciężko dostępna, ale myślę, że jest więcej takich powieści typu thriller, groza. Myślę, że one na pewno jakoś by się też sprawdziły w ten klimat jesienny. Jeszcze trochę tych książek mam. Jesień to na pewno Gdzie śpiewają raki. Deli Owens. Wiem, że napisali jeszcze... Delia razem z mężem napisała książkę Zew Kalahari. Mam ją, jeszcze nie czytałam, więc może tej jesieni poznam. Jest na pewno jeszcze jedna książka też tego duetu pisarskiego. Ja już jej nie poznałam, bo skoro nie doczytałam Zewu Kalahari, to też nie będę się już porywać z motyką na słońce. Więc Gdzie śpiewają raki. Jest też film, nie oglądałam, nie wiem, polecacie, bo słyszałam różne opinie i tak ciężko mi się za to zabrać. Dajcie znać. Jesień to na pewno Wiedźmy. No i tutaj mam Wiedźmy Kijowa. Książkę, którą też niedawno przeczytałam i która wywarła na mnie wielkie wrażenie i pokazała Kijów trochę z innej strony niż znam. Bo nie wiedziałam tylu ciekawostek, które tutaj się pojawiają. Łada Łuzina jest na pewno miłośniczką swojego miasta, kocha to miasto i na pewno to miasto odgrywa dla niej bardzo dużą rolę, więc
też polecam, bo Wiedźmy, myślę, że większość książek z Wiedźmami, mam tutaj Wiedźmy Kijowa, ale mam też książkę, której nie czytałam, więc o niej dużo nie opowiem, a jest to Wicked. Z tego co kojarzę, niedługo wychodzi film chyba właśnie na podstawie tej książki, to jest Wicked, Życie i czasy złej czarownicy z zachodu. Ja mam tą książkę w tym takim starym wydaniu, wiem, że wyszło w nowym z taką białą okładką, natomiast no, takie dwie książki związane z czarownicami. Patrzę, co jeszcze mam z czarownicami, ale chyba już nic. Romanse wszelkiego rodzaju. Tutaj ten Nas dwoje jest dość smutnym romansem, takim, w którym którym jest trochę realizmu magicznego, ale też dużo smutku, dużo radości, dużo przemyśleń na temat własnej osoby. No i polecam. Można kupić w Carrefourze za 14,99. Fajna książka, chociaż smutna, bardzo smutna. I jak teraz myślę o tym, co się wydarzało w tej książce, to aż łezka się wokół kręci. Kolejna jesienna książka, moim zdaniem to Duna, cała seria. Ja przeczytałam na razie tylko pierwszy tom, z kolejnymi czekam, aż mi czytnik wróci z naprawy, bo odmówił posłuszeństwo i przestał działać. Natomiast Duna bardzo mnie zainteresowała, wciągnęła i jestem ciekawa dalszych losów tej krainy. Wracając trochę do detektywistycznych rzeczy i Sherlocka, to z taką jesienną aurą kojarzy mi się na pewno manga Sherlock, która jest na podstawie serialu, który uwielbiam oglądać i właśnie serial kojarzy mi się z taką jesienną aurą. Mam nadzieję, że mam wszystkie książki, które wyszły do tej pory z tej serii. Postaram się zbierać. Mamy tutaj Studium w różu, Niewidomy bankier, Wielka gra, Skandal w Bergami w 2 częściach. Ale tak, kojarzy mi się to jesień, ogólnie komiksy, a jeszcze ten taki czarno-biały, mangowy na pewno też tutaj tej jesiennej aury. Zostały mi 3 książki. Jedną z nich jest Almond, czyli taka literatura azjatycka. Nie wiem czemu, ale właśnie taka literatura też kojarzy mi się trochę z jesienią, bo nie jest to taka radosna książka. Ogólnie chyba azjatycka literatura nie jest radosną literaturą, tylko dającą dużo przemyśleń i dającą do myślenia, więc myślę, że azjatycka literatura właśnie na jesień też się sprawdzi. Słowem zabrakło. Jesienna książka to też moim zdaniem niekończąca się opowieść i wyprawa Bastiana do krainy Fantasmagorii. Fantazjany, przepraszam. Fantasmagoria i Fantazjana są dwie różne rzeczy. Tutaj jest Fantazjana. Czyli do świata Fantazjany i do poznania tych wszystkich bohaterów, których tutaj mamy. Więc polecam, bo to jest taka dla mnie wyprawa do dzieciństwa, ale właśnie kojarzące się z jesienią. Chociaż filmy, które leciały w telewizji, a ja właśnie kojarzę z filmów, leciały raczej latem. Dobra, no i ostatnia książka, która myślę każdemu kojarzy się z jesienią i nawet teraz jest taki trend, że jest pewien sezon, czyli sezon Hoa Hoa, jak to wszędzie widzę, a mianowicie Zmierzch. Zmierzch to jest taka książka chyba, która każdemu kojarzy się z jesienią. Mi się kojarzy, chociaż nie polecam czytać tej książki. Ja przeczytałam niedawno 2 tomy i poległam. Nie dam rady chyba przeczytać dalej, bo miałam w planach przeczytanie wszystkich części jeszcze raz Zmierzchu, natomiast chyba to już nie jest dla mnie. Ale takie mam polecajki właśnie na ten czas jesienny. Mam nadzieję, że Wam taki film się podobał i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!